Kochani, więc tak, ostatnie 2 tygodnie mieliście może jakieś ciężkie przeżycia też. Wszyscy mieliśmy, tak naprawdę dużo się dzieje. Gęsto jest. Gęsto jest, ta atmosfera jest taka gęsta. To też ma swoje umocowanie w tym, że ostatnie te 2 tygodnie, jutro się kończy ta fala majańska, słuchajcie, która jest odpowiedzialna za pogodzenie się ze stratą. Więc mogliśmy doświadczać bardzo dziwnych rzeczy w ciągu tych 13 dni, bo to każda fala 13 dni. Dosyć bolesnych, dosyć zaskakujących, dosyć, no jakichś takich naprawdę, że musieliśmy coś stracić. I tu nam pokazuje przywiązania, jakie mieliśmy. Bo my musimy się odwiązać od tych rzeczy, zwłaszcza tych matrixowych. I kochani, mnie Stwórca też kopnął kilka razy w tych dniach i to nawet dosyć mocno, dlatego że raz trafił mój bardzo bolesny punkt, najboleśniejszy kiedyś lęk, który miałam. I dostałam. I co się okazało? Że jednak da się przeżyć. No jesteś tutaj kwitnąca. Jestem, tak, da się przeżyć. Uśmiechnięta, przeżyła. Przeżyłam to kopnięcie Stwórcy. Drugie kopnięcie Stwórcy, słuchajcie, to było, też dostałam lekcję w ostatnich dniach, bardzo mocno. Nie będę tutaj w detale wchodziła, ale to była lekcja, która pokazała mi, że zaczęłam się cofać w rozwoju. I Stwórca musiał mnie wrzucić z powrotem na ten tor, na którym już kiedyś byłam, ale po prostu się zaczęłam cofać. I to też nie jest takie... Czyż wypiłaś drinka? Drinka, tak, bo ja nie piję, tak. To wypiłam drinka i dostałam od razu po głowie. Cofnęłaś się w rozwoju. Nie. Nie no, tak próbuję odgadnąć, a naprawdę nic nie wiem. No tak. I od razu tutaj chcę podziękować wszystkim osobom, które były też zaangażowane, które Stwórca wykorzystał do tego, żeby mnie tak jakby kopnąć, dlatego że ja zwykle tak mam, że jak się zaczynam kręcić w miejscu, to Stwórca musi mnie po prostu z tego wybić, dosyć tak, może boleśnie, czasami mniej, ale musi mnie wybić. Więc... A ja się nie dziwię temu, postawiłaś tyle zadań, on też nie jest ci, on pięknym za nadobne ci odpłaca. Tak, jak ja, znaczy wiecie co, to tak naprawdę, bo ja tyle zadań Stwórcy daję, to nie tyle zadań, że on w sumie musi po prostu też mnie rozliczać. Aha, a zrobiłaś to, a zrobiłaś to? Nie, to ja ci tyle rzeczy ułatwiam, bo rzeczywiście tak robi. Ja ci tyle rzeczy ułatwiam, a ty nie zrobiłaś tego i tego, a no to troszeczkę taki psztyczek w nos. No i dostałam takie psztyczki i słuchajcie, da się przeżyć, chociaż nawet bardzo, jedna z największych lęków zostały mi odpalone na przykład. To była gra u sumie zerowej, czy ty nie zerowej? Gra u sumie zerowej to jest taka, że tyle ci dał, co ty teraz straciłaś, albo... Nie, to była gra, słuchajcie, wygrany. Wygrałam ja, wygrał Stwórca, wygrali inni i wygrał Wszechświat i ludzkość wygrała, mam nadzieję, bo wiecie, też postrzegam, na tyle jestem może zadufana w sobie, że postrzegam, że każdy mój wysiłek w kierunku rozwoju to też przykłada jakąś cegiełkę, ale o tym wiemy. I teraz tak, kochani, dlaczego taki tytuł, że nie ma żadnych wątpliwości, cud się wydarzy? Słuchajcie, te wszystkie wydarzenia, które się właśnie zdarzyły na przestrzeni tych ostatnich 2 tygodni, wprowadziły mnie w taki stan, gdzie musiałam spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Po prostu musiałam, zagłębiłam się w to. I słuchajcie, co wyszło. Zaczęłam się zastanawiać, że jeżeli my jesteśmy dzieckiem Stwórcy, bo jesteśmy dzieckiem Stwórcy, zawsze jest nam to przypominane, no różne religie nam to przypominają, ale my sami też czujemy, że jest ta siła, wiecie, ta siła nie do ogarnięcia, ta siła wyższa, niektórzy to nazywają źródło, niektórzy to nazywają, nie wiem, matrycą, niektórzy to nazywają, no nie wiem, Bogiem. Różnie, ja nazywam to naprawdę różnie, raz tak, ale Stwórca bardzo często. Jeżeli jesteśmy dzieckiem Stwórcy i ten Stwórca jest wszechmogący, naprawdę wszechmogący, może wszystko. W matrycy naszej może zaistnieć praktycznie każdy scenariusz, może wszystko się wydarzyć albo się nie wydarzyć. To teraz tak, zdałam sobie sprawę, na ile ja wiem o tym, że jestem dzieckiem Stwórcy, a na ile
Stałam się dzieckiem Stwórcy. No to ciekawe. Tak, i teraz Gra słuchajcie, i to powiem wam, to nie jest mój wymysł. Oczywiście mój ulubiony David Hawkins o tym też mówił, dlatego że to jest jedna z większych barier w naszym rozwoju, kiedy my zatrzymamy się na umyśle, czyli wiecie, gromadzimy wiedzę, mamy tą wiedzę, wiemy jak świat działa, wiemy coś, ale nie stajemy się. Na przykład mamy wiedzę, że bezinteresowna miłość to jest źródło wszystkiego i do tego mamy dążyć, ale nie staliśmy się tą bezinteresowną miłością. I dlatego David Hawkins też mówi, że najgorzej przeskoczyć z tego poziomu 400, czyli tego umysłu, do poziomu 500, to już jest miłość. No i tam dalej, tam bezinteresowna miłość, radość. Dlaczego i najtrudniej? I okazuje się, że tak jak Hawkins kalibrował na przykład Einsteina i wszystkie takie wielkie umysły, no może oprócz Tesli, to oni zatrzymali się na 499. Oni nie przeskoczyli od wiedzenia o tym bardzo dokładnie, jak ten świat funkcjonuje, do stania się tym. Więc, słuchajcie, zaczęłam się zastanawiać, no właśnie, czyli my mamy, dam tu taką przenośnię, którą zresztą też Hawkins podał, słuchajcie, przenośnia, że kot nie wie nic o byciu kotem, tylko on po prostu jest. Kot po prostu jest, istnieje. Kot po prostu to, co robi od samego rana do samego wieczora przez całą noc, on po prostu jest w trybie bycia kotem. Bycia kotem. Rozumiem, ale w trybie takim, że nie ma świadomości, że istnieje. No nie ma świadomości. No może istnieje, ale nie ma świadomości, że istnieje. Także istnieje jako kot. Tak. Więc my powinniśmy przejść właśnie do takiego trybu, kochani. I teraz się zaczęłam zastanawiać, czy ja, będąc dzieckiem Stwórcy Wszechmogącego, czy jak ja się budzę rano, słuchaj, to czy ty masz taką świadomość? Mój tato potrafi wszystko. Potrafi wszystko mi zorganizować. Potrafi wszystko mi ułatwić. I teraz zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, bo nigdy się tak naprawdę nie zastanawiałam. Jak to jest być dzieckiem, uprośćmy to, żeby dla naszej wyobraźni było łatwiej, dzieckiem miliardera. Jesteśmy dzieckiem miliardera, no bo powiedzmy w naszej matryksowej rzeczywistości taki miliarder może wszystko prawie. I tak, jak dziecko miliardera się budzi? Czy dziecko miliardera, oczywiście pomijając tutaj, wiecie, jakieś tam psychiczne problemy i w ogóle, ale takie idealne, modelowo. Dziecko miliardera budzi się i sobie myśli, wow, dzisiaj znowu świetny dzień, dzisiaj znowu wydarzy się wszystko, co będę chciał, dzisiaj znowu będzie mi wszystko łatwiej, mogę się zająć tylko tym, co chcę. Dzisiaj wszystko będzie po prostu rewelacyjne. No i zaczęłam sobie tak uświadamiać, że gdyby to przenieść na naszą świadomość, to by było tak. Jadę i mam gdzieś dojechać, na przykład do studia i są korki, albo na przykład jest to co by mój wszechmogący tatuś, co by zrobił? By zablokował na przykład autostradę, co nie, żebym ja miała puściutko, żebym przejechała. I my w takiej przeświadczeniu mamy funkcjonować. Nie o tym wiedzieć, że Stwórca może takie coś zrobić, tylko tak funkcjonować. Potem tak, inna sytuacja. Mamy załatwić coś w urzędzie. I co by dla nas tatuś zrobił? Jeżeli my jesteśmy dzieckiem miliardera, to co tatuś zrobi? Idzie, przekupuje na przykład urzędnika. Oczywiście w wymiarze duchowym by to nasz Stwórca zrobił, że przekupuje urzędnika poczuciem spełnienia. Że taki urzędnik ma nasze papiery na przykład i nagle spływa na niego uczucie spełnienia, takie błogości i sobie myśli, w sumie to nic takiego, to oddalę to na przykład, gdyby to była jakaś nieprzyjemna sprawa. I my musimy żyć w tym przekonaniu. Kolejna sytuacja, na przykład
dziecko miliardera mogłoby być też tak, że w czasie snu ktoś wykonuje jakieś zabiegi upiększające na nim, co nie? Jakieś upiększające, że przecież tatuś może opłacić wszystkie, wiecie, kosmetyczki, Najlepsze technologie. niekosmetyczne, najlepsze technologie, Masażystów, medbedy. bioenergoterapeutów jak trzeba. Tak, bioenergoterapeutów pracuje nade mną, nad moim zdrowiem, nad moim odmłodzeniem, nad moją witalnością, nad wszystkim. Więc tak. I kolejne przykłady. Jeżeli coś zjemy nie tak, no to co tatuś wszechmogący by zrobił? Od razu płukanie żołądka by załatwił, zasadzie albo wszystko, coś tak. w zasadzie wszystko. Czyli nawet duchowe płukanie żołądka typu zjadłam na przykład jakieś dla mnie niekorzystny, nie wiem, gluten No ale czy tam to dobra, coś. poczekaj, bo ja tu widzę, że ty to Dobrze. fajnie tłumaczysz. Ja już to złapałem, ten cały twój, jakby to powiedzieć, schemat, że wszystko można. Tak. Ale jednocześnie, jak zawsze się będę tutaj, wiesz, gdzieś tam kontrapunktował, no Bardzo dobrze, no ale koniec końców, jak to wszystko tak łatwo pójdzie, no to życie nie będzie już takie atrakcyjne, bo te pokonywanie wyzwań jest jednak pewnym jakąś taką, wiesz, no, zabawą. To ludzie rajcuje, że pokonują wyzwania. Jak oni w zasadzie mają wszystko podane, tak lajtowo, no to gdzie tu jest to Wiesz, wiesz? jakie jest wyzwanie? No. Właśnie to jest wyzwanie, przed którym my teraz stoimy wszyscy. Dlatego, że my przez całe nasze życie do tej pory żyliśmy w wyzwaniu, bo zapomnieliśmy o tym, że my mamy tatę, który jest wszechmogący i może wszystko nam załatwiać. I my to czujemy gdzieś, bo na przykład używamy afirmacji, żeby sobie na przykład chcę zrobić jakiś zakup ważny, no to sobie afirmuję, że środki na to się znajdą na przykład. I sobie afirmuję. I włączam w to emocje, uczucia, no i wydarza się to coś. A zobacz, jakby było inaczej, gdybyśmy my byli przekonani, Że się uda. zawsze. I teraz to, co mówisz, te wyzwania. Całe nasze życie do tej pory było wyzwaniem, bo sami wiecie, całe nasze życie do tej pory To jest w ogóle, jest wyzwaniem. to jest w ogóle fajne, całe nasze życie to jedno wielkie wyzwanie. Tak, to jedno wielkie wyzwanie i teraz dochodzimy i słuchajcie, i my jesteśmy do tego przymuszani, dlatego w tym tytule jest, że cud się wydarzy, bo my jesteśmy odpowiedzialni i teraz żyjąc w tej świadomości, zmieniając to postrzeganie w ten sposób, to my sprawimy, że cud się wydarzy na bank. Tylko wiecie, albo to będzie na poziomie osobowym, Albo zbiorowym? albo zbiorowym, albo globalnym. I teraz, słuchajcie, i to jest po prostu, wiecie, co To jest jestem... piękne. Ale wiesz dlaczego ja to kupuję? Bo tak teraz dopiero wiem, o co jej chodzi. No. Ja to kupuję, ale właśnie dlatego, że jest tak gęsto, że jest ludziom tak ciężko, Tak. że ta cała covidoza i gorzej, coś jeszcze razem z nią, po prostu idzie do takiej katastrofy, że dzisiaj jedyne, co można zrobić, żeby się uratować, to wejść w ten schemat, o którym mówisz. Tak, I dokładnie to jest tak. wielkość tej sytuacji, tej audycji też tej dzisiaj, o której tutaj wspomniałeś, że to jest Bardzo ważne. ładnie złapałeś, bardzo ładnie złapałeś. I kochani, Pojęty ze mnie uczy. tak, bardzo, bardzo pojętne, bardzo się cieszę, bo ja, słuchajcie, żyję tym od kilku dni, bo złapałam tą perspektywę i staram się zasnąć z taką świadomością i obudzić się z taką świadomością i wiecie, to jest na razie ćwiczonko, ale dla nas wszystkich to jest ćwiczenie, bo my nie mamy innego wyjścia. Słuchajcie, my naprawdę w tej sytuacji, co teraz się wydarza, my nie mamy innego wyjścia, tylko musimy stworzyć sobie cud. Musimy stworzyć sobie cud. A teraz zobaczcie, oni, ci źli, powiedziałabym, tak w cudzysłowiu, oni tak funkcjonują. Oni się budzą rano i wiedzą, że wszystko jest możliwe, nawet zdepopulowanie nas. Więc po prostu teraz my weźmy w swoje ręce to, dlatego że nigdy nie patrzyliśmy Tak, pod tym kątem. na świat. Absolutnie nigdy nie budziliśmy się i nie przeżyliśmy całego dnia z tą świadomością, że mamy tatę milionera, czy tam miliardera, czy tam No, bilionera. wszechwładnego, tak? Wszechwładnego. Nigdy. A tak naprawdę wszystkie religie nam mówią, on jest wszechmogący, a ty jesteś jego dzieckiem. Właśnie. On jest wszechmogący i może zrobić wszystko. I sami wiecie, wszystkim wam wydarzają się cuda i synchronizacje, wszystkim wam. I mój apel taki, czy tam mój pomysł na to, żeby ten cud się wydarzył, to jest robić to świadomie. Bo do tej pory, oczywiście te wszystkie afirmacje, wizualizacje i to wszystko to super, włączaliśmy w to emocje, co to jeszcze bardziej podbijało efektywność i jeszcze bardziej podbijało prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. Ale funkcjonować od rana do wieczora
z tym, że wszystko zostanie za mnie załatwione, bo ja już się nacierpiałem wystarczająco. I jesteśmy w takim momencie, że to przyduszenie nas przez system jest już niewyobrażalne, zaczyna być niewyobrażalne, zbyt potężne, zbyt przytłaczające. I teraz sami ćwiczyliście cuda, czy tam synchronizację i wiecie, że to jest możliwe. Wiecie, że Stwórca może wymyślić taki myk i taki scenariusz, że może rozwiązać wszystko tak. I ja wiem, że tak jest. Wiem, że tak jest i po prostu nawet nie wiem, ja to czuję po prostu w trzewiach, że tak jest. I ten pomysł tego postrzegania to jest po prostu coś, za co my teraz musimy wziąć odpowiedzialność, bo musimy wziąć w swoje ręce. Musimy wziąć sytuację w swoje ręce. Ich sposobami tego nie wygramy. Tak. Nie wygramy. Oni są przygotowani na każdy możliwy scenariusz, ale nie są przygotowani na to, że my zmienimy perspektywę tak naprawdę w ich perspektywę, bo to oni się budzą z przekonaniem, że oni mogą wszystko zrobić i zobaczcie, udaje im się każdy scenariusz. Tylko dlatego, że powiedzieli nam, że my jesteśmy inni niż oni i że nam się nie uda, bo jesteśmy biedni, bo jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy głupi itd. I słuchajcie. I wielu w to uwierzyło. Wszyscy uwierzyliśmy prawie wszyscy. No ileś procent ludzi budzi się ze świadomością, że świat do mnie należy. Tylko że pamiętajcie, tu nie chodzi o samo zadufanie w sobie. To nie chodzi o to. I teraz chciałam wam tutaj sobie notatki, jak to ja porobiłam. Zobaczcie, wiecie, kto żył tylko w takiej świadomości i nie był iluminatem? Jezus. Patrzcie, Jezus żył w świadomości, on nigdy się nie budził w świadomości osobowej, tylko zawsze, że jest dzieckiem Stwórcy. Zawsze. On cały czas działał, że wszystko załatwi Ojciec. On cały czas, każde jego działanie było uzależnione i każde jego, nawet te wszystkie wersety, jak się ktoś coś pytał go, a on wtedy tam były sformułowania, że Ojca jakoś się tam podpytał w takiej przenośni. On żył w takim przeświadczeniu, że on jest dzieckiem Stwórcy. I teraz on nam pokazał, zresztą ja bardzo lubię te wersety, one są w niektórych wersjach Biblii też wymazywane, tam chyba to jest Jana 14:12 czy coś w tym stylu, jak Jezus mówi, że ja robię, że jeszcze wy będziecie wszyscy robić większe cuda niż ja, bo ja idę do Ojca. I on nam chciał powiedzieć, wy możecie dokładnie robić to samo, co ja, a nawet większe rzeczy, bo on po prostu, gdybyśmy my żyli w takim przeświadczeniu, że właśnie ten Tato Wszechmogący po prostu wspiera nas od pierwszego otworzenia oczu rano, aż do zamknięcia i przez całą noc, że wszystko jest możliwe. Absolutnie wszystko. Tak jak na przykład, zobaczcie, dzieci. Był przypadek przecież chłopca, który się interesował jaszczurkami i mu odcięło stopę, w Rosji gdzieś tam chyba, tak? Odcięło mu stopę i to dziecko wierzyło, że to jest możliwe. I to jest ta wiara. I to jest tak, że my nie możemy, to co mówiłam na początku, my nie możemy wiedzieć, że my jesteśmy dzieckiem Stwórcy. My musimy to czuć, my musimy się tym stać. I to jest ten nasz przeskok świadomości, do którego my teraz wszyscy dążymy i który całą ludzkość przeniesie. I teraz taki jest też, tak jak o tym myślałam, to nie mamy, słuchajcie, przestajemy budzić owce. My nie mamy budzić owiec, dlatego, że oni są jeszcze na jakimś poziomie, ja tu już nie mówię, że to jest lepszy, gorszy, ale oni są jeszcze na jakimś poziomie tam ignorancji i jeszcze nie da rady im wsadzić do głowy tylu informacji, które na przykład my już mamy. Więc my nie budzimy owiec. Słuchajcie, Hawkins mówił tak, że mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, jedna osoba na poziomie 500, czyli na poziomie miłości, równoważy 750 000 ludzi. 750 000 ludzi. Więc my skupmy się na podnoszeniu swoich wibracji i podnoszeniu wibracji tych ludzi dookoła nas, o których wiemy, że oni już są na tej drodze rozwoju i skupmy się na tym. Tylko że to nie ma być, kochani, tak jak wszyscy mówimy, tak, podnieśmy wibracje, utrzymujmy wibracje. Nie, my musimy czuć to,
że my jesteśmy elementem tego Stwórcy, elementem tej siły nie do ogarnięcia, że jesteśmy jej cząstką i my musimy to czuć, naprawdę głęboko czuć, a nie tylko o tym wiedzieć. I teraz to rzeczywiście jest sedno. Bardzo fajnie, że to dzisiaj powiedziałaś. To trafia w sytuację. W jaki sposób to jakby zrobić? To znaczy każdy z osobno, to też na tej zasadzie ktoś usłyszał, czy nie moglibyśmy stworzyć coś, co nas łączy. Te wizualizacje, które były, jak zaczęła się covidoza i modlitwy, to było, Tak. pamiętasz, bardzo pięknie to się wtedy jakoś tak się rozwinęło, to już się z czasem to przygasło. No i koniec końców jakichś takich rewelacyjnych efektów nie ma, no bo sama widzisz, że covidoza dalej króluje, chociaż są pewne pęknięcia. I teraz może potrzebny jest właśnie, tamto to było takie, wiem, że to działa. Myśmy tak pracowali, wiem, że to działa. Ale tutaj poczujmy, ale zróbmy to, zadziałajmy to, poczujmy to, że to jesteśmy w tym, że działamy, że jesteśmy w tej mocy. Tak. Co innego jest poczuć, a co innego jest wiedzieć, że ona jest. No to dzisiaj tam stara się powiedzieć. To dzisiaj stara się nam powiedzieć. Dokładnie. Kochani, ja wam powiem tak, ja już doświadczam tego, znaczy ja teraz trenuję, bo ja sama jestem jak dziecko we mgle w tym. Dopiero to przyszło do mnie pod wpływem tych kopniaków od Stwórcy, że musiałam całkowicie zmienić perspektywę, ale powiem wam, że już doświadczyłam tego, że chciałam 2 ziarnka piasku, a dostałam pustynię. Dostałam, nawet jeżeli piaskownicę byśmy dostali. Po prostu, zobaczcie, bo jeżeli założymy, że nasz tato to jest milioner, to my chcemy lalkę, tak przenośnie mówiąc, a on nam daje całą krainę lalek, wszystko po prostu, wszystko z tym. My dostaniemy o wiele więcej i na dodatek Stwórca, czy tam siła wyższa jeszcze będzie się cieszyć, ale... Że chcemy wziąć. Tak, bo to jest to w Kabale, w tekstach Kabały, ja kiedyś też się w to zagłębiałam, tam jest to, że po prostu Stwórca chce nam dać wszystko, żeby po prostu nas napełnić zachwytem dla Jego dzieła. Tylko że my cały czas się broniliśmy, żeby tego nie brać. Ale dlaczego się broniliśmy? Bo cały czas się budzimy z myślą, jestem za mały na ten świat, jestem za słaby na to, żeby cokolwiek zmienić, jestem tylko mogę zrobić to, ale nie wiem, czy to będzie miało jakieś skutki. My nigdy nie obudziliśmy się z przeświadczeniem, że jesteśmy dziećmi wszechświata. Nigdy. A oni budzą się cały czas. Wiesz, tak się temu przysłuchuję, bo to jest oczywiście schemat znany, tylko go tutaj przywołałaś go tutaj jakby w tu i teraz. Natomiast skąd się wzięła ta nasza niezdolność do tego, żeby tak robić? No, weźmy przed uwagę, jak bardzo, nawet przepraszam, teraz to strywializuję i wezmę, to przeniosę na przykład na obszar polityczny, bo to to widać. Przykładowo mamy kampanię Trumpa i tam jest taka totalna narracja, prawda, to już tam totalnie przegrywa, ale tam jest narracja, że on wygrywa, że tak i tak dalej. No już ilość ludzi w to się łapie, że tam się okaże, że jednak wszystko przegrywa i na dzień dzisiejszy tam się nic nie stało. Tak. I teraz ci wszyscy, którzy głęboko wierzyli, oni w to weszli, tak się nakręcili, że to jest to rzeczywistość, że wydawało się, że ona się spełni. Teraz pytanie, czy ona się nie spełniła dlatego, że za mało osób głęboko w to wierzyło, że właśnie tak będzie, jak marzenia wyglądały. To były marzenia, marzenia może polityczne, nie? Czy też po prostu, było to, a ktoś powie, to propaganda sukcesu, to wziął po prostu, wiesz, tak samo jak Zagierka mówiło się o propagandzie sukcesu, czyli po prostu pokazało się przede wszystkim to, co jest dobre, żeby czuć się w tym dobrze, żeby właśnie pozytywnie myśleć. I to zawsze jest taka spolaryzowana sytuacja, ale przyznam Ci szczerze, że teraz, kiedy stoimy w obliczu w zasadzie dyktatury, właśnie tyranii, która tak inteligentnie weszła w to wszystko i narzędzia nasze są coraz słabsze, widzę, co się dzieje. No to pozostaje właśnie to. Największa nasza siła, której nie używamy. I też jeszcze słówko, tak po tych 2 latach, żeśmy się wymęczyli, że dlaczego my teraz, kiedy jeszcze gorzej niż było i sprawdzają się wszystkie te tak zwane teorie spiskowe, dlaczego teraz, kiedy widzimy, że jest jeszcze trudniej, nie robimy nawet ponownie tych prostych wizualizacji. Jakoś nikt z tym nie wyszedł, nikt tego nie podtrzymuje, nikt tego nie rozwija. Nagle, kurde, ja wiem, że są tacy, którzy my tam sobie po cichu medytujemy, ale to są dosyć małe grupy według mnie. Tak, i teraz odpowiem na Twoje pierwsze pytanie, tak? A propos Trumpa i tych wszystkich rzeczy. Słuchajcie, dlatego, że tam w założeniu było, że to my kibicujemy kogoś, kto ma nas uratować. A tak nie będzie nigdy, dlatego, że my tu jesteśmy dla naszego rozwoju, my tu jesteśmy dla naszej ewolucji, dla siebie. Cały świat dookoła nas to jest nasza piaskownica, która została stworzona i założenie takie, że przyjdzie ktoś tam zbawca, to jest złe założenie, bo my jesteśmy sami sobie zbawcą. I teraz tak,
jaki procent tych ludzi, którzy wierzyło, że ten scenariusz jakiś tam, weźmie, naprawdę rano budziło się z tym przekonaniem, że to będzie ich świat. Nawet wiecie, ja na to patrzę tak, że tak jak mówię tutaj, że ten cud będzie osobowy, a nie globalny, bo może być tak, że ten scenariusz mnie popchnie na jakąś inną linię rzeczywistości niż na przykład kogoś. Ale to już nie, w tę równoległą rzeczywistość się nie zagłębiajmy. Chodzi o to, że my musimy znaleźć w sobie nie tyle siłę i moc, my musimy czuć tą siłę i moc w sobie, bo my o niej wiemy. Słuchajcie, kochani, przecież wszystkie audycje tutaj są po to, żeby nas podpompować, żeby nam tą siłę, moc wskazać, żeby nam ją na przykład zwiększyć różnymi metodami, ale tak naprawdę, czy my kiedykolwiek obudziliśmy się i poczuliśmy, tak, to jest mój świat i wszystko, co mi się uda zrobić, to będzie super, a jak mi się nie uda zrobić, to tatuś mi wszystko załatwi. I powiem wam, obojętnie jak ktoś nie lubi słowa Bóg, nie lubi słowa Ojciec, w ogóle nie lubi personifikować Stwórcy, bo niekoniecznie lubi. Ja akurat w ten sposób ale to niech sobie pomyśli, że matryca to wspiera, że cokolwiek. Samo to, że ja biorę teraz oddech, to jest dowodem na to, że istnieje siła wyższa. Samo to. Tutaj obok nas powinien siedzieć ktoś z Radia Maryja w takim razie. Aczkolwiek on nie będzie nas chciał zrozumieć. I ponieważ ostatnio miałem taką też przyjemność spotkać, byłem nowosądecki, tutaj Rzeszów i też rozmawiałem z takim bardzo naprawdę młodym księdzem, który chce budzić po prostu innych księży, którzy super, są no. jakby w Kościele właśnie obudzeni co nieco. Ma świadomość, że Kościół przeszedł na drugą stronę tej ciemnej strony mocy, mimo że jest aktywny. Ale też te bariery, jakie oni mają, ja mu tłumaczę, rozmawiamy z nim jak równy z równym oczywiście. Mówię, zobacz, wy nie jesteście w stanie wejść na nasz teren. Tłumaczę mu sprawę bioterapii, tego duchowego rozwoju, który jest ponadreligijny, tam jeszcze kosmosu, UFO. No i tak z jednej strony jest bardzo otwarta jako osoba, ale z drugiej strony wie, że są pewne przyzwyczajenia, stereotypy. Jeszcze taka jedna rzecz, to co teraz mówisz, to w zasadzie można powiedzieć tak, to co my robimy, to jak mamy tego Hawkinsa i te wszystkie poziomy świadomości, no to ta praca odbywa się w zasadzie na wszystkich poziomach. Jeśli na przykład mamy poziom, co my teraz tworzymy, ten e-parlament, to też oczywiście jest z pewnego poziomu umysłu, ale jest to podciąganie, jak to się mówi, na tym poziomie do wyższego stopnia, do tych 400, znaczy do tego 9,9, tak? Potem mamy ludzi, którzy są już na takim etapie, no ja tak mówię, w każdej granicy o ten 1 stopień wyżej. I jak mamy teraz to 9,9, prawda, no to teraz wchodzimy na 500 lub wyżej, ale to też jest tylko pewna grupa ludzi, która w to wejdzie. I to zawsze będzie, nie wszyscy. Ale zobacz, tak jak Hawkins mówił, jedna osoba na poziomie 500 równoważy 750 tysięcy warto inwestować w to swoje, I dlatego warto inwestować. I dlatego wszystkie metody, których my używamy, żeby obudzić owce, że tak brzydko powiem, to one nie zadziałają, bo my mamy się skupić na tej końcówce lwów nawet, bym powiedziała, może nawet na nie wszystkich. I dlatego ty zresztą o tym wiesz, mi się marzy Rada Starszych, żeby po prostu Rada Starszych opracowała jakieś takie metody, żeby podciągnęła tych, którzy są. Ale słuchajcie, to jest bardzo, bardzo fajne, co Budda mówił. Słuchajcie, Hawkins w swoich książkach to powtarza bardzo często. Budda mówił tak, że rzadkim jest to, żeby urodzić się człowiekiem, jeszcze rzadszym, żeby usłyszeć o oświeceniu i o rozwoju, a najrzadszym, żeby do niego dążyć. I teraz, kochani, potem w jednej z swoich książek Hawkins też powiedział, ci, co już dążą do tego, czyli widzowie NTV, dlatego, że po to oglądacie i ja wiem, i wierzę i czuję, że wy po to oglądacie, że wy chcecie iść do tej góry. Hawkins mówił, ci, co już idą w stronę rozwoju, oni osiągną. To jest na 100%. To jest po prostu, możemy być pewni, jak w banku, to teraz głupio brzmi, więc możemy być tego pewni. I to jest dobre, czyli my jesteśmy tą grupą w tej piramidzie tych nieświadomych i my musimy podciągać tą górę, więc skupmy się nie na uświadamianiu, bo słuchajcie, sami wiecie, ten na przykład czasami akcje protestacyjne, czasami ulotki, czasami petycje, to wszystko nie działa.
to wszystko nie Znaczy, działa w jakiś działa, sposób, działa. żeby tych niezdecydowanych, tak, jasne, ale gdybyśmy się skupili na podciągnięciu świadomości tych, którzy naprawdę już dążą do tego, to jedna osoba, pamiętajcie, 750 000 ludzi Dobra, podźwignie. to jest znaczy tak, to co już powiedziałem, ja widzę to wielopiętrową, wiesz, naszą aktywność i niewątpliwie, jeżeli mamy teraz coś zaniedbane, bo w tych ostatnim roku czy półtora zrobiliśmy bardzo dużo do budzenia świadomości na tych poziomach niższych. Tak, No, że jest bardzo dużo. wszystko, duża praca i ona dalej jest wykonywana i musi Tak. być. Natomiast na tym najwyższym poziomie, że ta jedna osoba, która przekroczy Tak, próg, to tak. może wiadomo o co chodzi, to tutaj po prostu odstajemy, ewidentnie. Tak, ale myśmy o tym zapomnieliśmy. Tak naprawdę sami wiecie, oglądacie audycje, ja sama oglądam też różne, po to, żeby się wznieść wyżej. O tyle Stwórca nam to ułatwia, że daje nam te kopniaki, a teraz pamiętajcie, że daje nam coraz częściej te kopniaki i coraz bardziej boleśniejsze są te kopniaki, dlatego że jesteśmy na końcówce tego przyspieszenia. Jesteśmy na końcówce tego przyspieszenia, że musimy dokonać tego skoku. Ale jak się tak zastanawiałam właśnie, tak medytując i zastanawiając się nad tymi wszystkimi kopniakami, że tak powiem, to właśnie sobie pomyślałam, co jest ideałem? Co jest ideałem? Idealne społeczeństwo to jest społeczeństwo autentyczne, bycie sobą, tak jak zostaliśmy zaprogramowani. A zostaliśmy zaprogramowani przez istotę wyższą, przez źródło, czy tam matrycę, czy Boga, czy cokolwiek. Samo funkcjonowanie naszego organizmu to jest cud. Sam Tak. jeden oddech, hormonalne, Wszystko jest ruch, jeden tak. ruch to jest cud. I teraz zostaliśmy zaprogramowani przez taką istotę, a my to negujemy, mówimy, nie, to nie jest cud, że ja teraz mogę podnieść ten. To nie jest cud, że ja widzę tutaj Janusza. To nie, my to wszystko zanegowaliśmy, spłyciliśmy to, znaczy nie my, oczywiście nad nami pracowali. Cała kultura, powiedzmy, mechanika wiedzy, nauka nas do tego przede wszystkim sprowadziła. Tak, dokładnie, ale teraz jest ten czas, kiedy, zobaczcie, kiedy jeżeli nie wrócimy do tego, kim będziemy, kim jesteśmy w rzeczywistości, no to wylądujemy w jakiejś dyktaturze cyfrowej albo coś. I dlatego tutaj ja chciałam jeszcze powiedzieć, ten mój zespół certyfikatu zaufania społecznego, tak, my żeśmy skręcili już w tą drogę, że będziemy przygotowywać platformę dla nas wszystkich, która będzie bardziej szła w stronę pokazania wam bycia sobą, żebyśmy byli coraz bardziej autentyczni. Małymi kroczkami może i td. Ale to, co mi przyszło kilka dni temu, to po prostu możemy robić od dzisiaj, od teraz, od następnego poranka i to jest tak naprawdę zadanie domowe dla nas wszystkich. I teraz to, co pytałeś, co do tego doprowadziło, to nie jest takie ważne. Co do tego doprowadziło, że my o tym nie pamiętamy, że jesteśmy dzieckiem milionera. Ważne jest, co my mamy zrobić, żeby się budzić z taką i żeby przez cały dzień z taką świadomością żyć. I teraz tak. I teraz sobie pomyślałam tak, dobra, więc przypomnijmy sobie filmy, w których są przedstawiane dzieci miliardera, jak one żyją. Okrójmy to z tych wszystkich takich, wiecie, samozadufania, ego i w ogóle, konsumenckiego ego. Tylko, że Okrójmy poczuć to. tą siłę pieniądza, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu? No, wiesz, o Tak, co chodzi. nawet tak, dlatego że nawet to siła pieniądza, Nie, bo przecież sami pokazuje wiecie. pewną mechanikę, tak? No nie jest może dobry przykład, bo to pieniądz, ale pieniądz nie jest czymś złym, on jest tylko... Nie, no. nawet jak potrzebujemy środków i afirmujemy albo wizualizujemy, to nagle Stwórca nam podsyła ludzi, żeby oddali ci pieniądze, które ci wisieli. No tak, po prostu to tak działa. I teraz słuchajcie, takie filmy i wyobrażać sobie, słuchajcie, nawet sobie wyobrazić, w jakim nastroju się te dzieci budzą, te milionera, jakie mają oczekiwania i jak sobie, i nawet się zastanowić nad tymi ich snobistycznymi takimi zachciankami czy coś. My musimy wejść na ten poziom tylko uzbrojeni w tą pokorę, bo pokorę w sobie i tak mamy, bo nam, znaczy i tak mamy, dlatego że nas wtłoczyli, że jesteśmy kimś mniejszym, więc my nigdy nie będziemy tacy bardzo zadufani, ale
Ale przypomnijmy sobie te wszystkie, po prostu zacznijmy myśleć jak dziecko milionera i nawet w tym materialnym. Zacznijmy od tego materialnego poziomu, ale potem przykręcimy to na duchowe rzeczy. Czyli budzę się rano i sobie tylko wow, dzisiaj będzie super dzień, znowu będzie super i wszystkie moje zachcianki Nawet tak. będą, że tak, wyjdę na przykład rano schodzę, patrzę, a tam na przykład już małżonek najlepsze pieczywo kupił. Dokładnie to, co lubię. No dobrze, tylko jak te marzenia będą takie, wiesz, no na pograniczu tego, co tam moc teraz możesz wysycić z siebie, to potem komuś to się nie sprawdza i on się staje po prostu potem sceptyczny. 1, 2, 3 razy i potem następuje to wycofanie. To jest właśnie z tej polaryzowanej sytuacji taki moment, w którym z jednej strony czegoś pragniemy, coś chcemy, sobie marzymy, wierzymy, że to się zdarzy, tak? Nie daj Bóg, że to się nie zdarzy, bo to się tak zdarza, że się nie zdarzy. I w tym momencie zaczyna działać, wiesz, demotywacja, tak? Włącza się demotywator. Tak, tylko że chodzi o to, że my to mamy ćwiczyć. Wyobraźcie sobie, oni nas setki lat odzwyczajali od tego poczucia, że jesteśmy dzieckiem milionera. Setki lat. Więc teraz my kroczek po kroczku i zauważycie cuda. Obiecuję wam. No ja też zauważyłem cuda, nawet specjalnie się... Ty miałeś cuda przecież za parlamentem. Ale to nie takie bardziej banalne tutaj, bo że tu taką malutką działeczkę mam rolną i tam jest taka droga gminna i ta droga gminna oczywiście nie istnieje, tak? I wyszło na to, że można sobie samemu za własne pieniądze tam karę pociągnąć, jest tam 100 metrów było kawałka do pociągnięcia. Tam jakieś pieniążki odłożyłem, no bo to trzeba było zainwestować, no ale jednak urząd się okazało, może dołożyć się z tym, no z kamieniem, bo się tam dokłada, nie? No ale nie mam kto tego kamienia przewieźć, ja po prostu jeździłem po Polsce, parlament, te spotkania ciągle miałem, tak byłem zajęty, ale tak w duchu marzyłem sobie, kurczę, żeby tą drogę mieć, bo ja tam do Tełki nie mogłem dojechać. I się okazało, bo tam taki pan się opiekuje tym tematem, mówi pan co, panie Januszu, tam z tej firmy, że nie wiem jakiej, po prostu pomylili się i przywieźli tą drogę, całą wywrotkę kamienia, bo nie było tego jak odkręcić, bo nie miał kto tego z powrotem zapakować, bo to nie było dla mnie, że było dla mnie, jak nie dla mnie, w sensie nie było transportu. Miałem przydzielony tam kamień, ale nie było transportu. No, bo tam jednak się pomylili. A ktoś się pomylił I to jest ja właśnie mówię, kurczę, naprawdę opatrzność tym razem mi pomogła, mimo że sam się specjalnie nie miałem czasu tym zająć. I teraz, Januszu, wyobraź sobie, że się spodziewasz takich rzeczy przez cały dzień. Nie raz od czasu do czasu, bo my czasami myślimy, że my musimy zasłużyć na takie cuda czy synchronizację. Ale nie. A teraz wyobraź sobie, że cały czas byś się tego spodziewał, bo to ten wszechmogący tatuś ci załatwił i ktoś pomylił adres. Wyobrażasz sobie? Ktoś pomylił adres, w ogóle nie miało to trafić do Janusza, a jednak ktoś pisał jego adres, który był tam przydzielony na styczeń. No ja znam tą mechanikę, znam po prostu, ona się tam, znam mechanikę tej pomyłki, ale nastąpiła pomyłka i ten kamień został przewieziony na tą drogę gminną oczywiście. I to nie ma pomyłki. To jest tatuś milioner, który działa za tobą. Który działa za tobą, bo uznał, że ty masz mieć drogę i że możesz tam już budować. No wielu z nas ma takie sytuacje i właśnie to nas powinno motywować do tego, co mówisz. Bo my tak bierzemy z wdzięcznością, że to się udało i tak dalej sobie lecimy. No znowu może coś się przetawić, natomiast nie pracujemy nad tym w ten sposób, jak ty to mówisz. To znaczy po prostu my jesteśmy w tym głęboko, to my jesteśmy tą jakby siłą sprawczą, bo to Bóg przez duże B jest pewnym takim, powiedzmy, no nie wiem, jest centralą, gdzie płynie sygnał. Jak jest sygnał, no to odpowie. Jak nie ma sygnału, no to trudno, żeby reakcja. Jak nie ma z naszej strony akcji, no to trudno reakcję. Zawsze ona przychodzi trudniej, więc każda akcja z naszej strony po prostu będzie reakcją ze strony źródła. Dokładnie. I teraz, jeżeli my setki lat budzimy się z myślą, ten świat jest ciężki, jestem za mały, żeby to załatwić, żeby tamto załatwić, to teraz troszeczkę może nam zejdzie budzenie się w tej innej rzeczywistości i spodziewanie się, bo chodzi o to, że zobaczcie, takie sytuacje jak miał Janusz, takie sytuacje jak miałeś z koordynatorem, że nagle w 700-tysięcznym Wrocławiu nagle spotykasz kogoś, kogo szukasz. Kogo szuka, nie wiem, że on istnieje. Tak, i dokładnie w ostatni dzień spotyka tego kogoś. Więc słuchajcie, my to postrzegamy jako cuda, a teraz mamy przestać to postrzegać jako cuda, mamy to zacząć postrzegać jako to robotę źródła, które tylko czeka, żeby nam dawać te. Więc my musimy się budzić co rano z oczekiwaniem
synchronizacji, takich cudów, bo to nie jest cud, tylko to jest po prostu robota naszego wszechmogącego Ojca, który może wszystko. I sami wiecie, każdy z nas przeżył takie sytuacje w życiu, że były niemożliwe do wydarzenia się. Każdy z nas. Nie uwierzę, że ktoś przeżył życie bez jednego cudu. Więc takie synchronizacje mamy. Tylko my teraz mamy wejść w to ćwiczenie, oczekiwać tego przez cały Boży dzień. Mam takie pytanie, czy można by było w nieodległej przyszłości zorganizować oczywiście w parę osób do tego takie, no właśnie warsztaty, maksymalnie po kosztach, pod tytułem Uczymy się sprawiać cuda. No, trzeba by pomyśleć, jasne. No bo to wiesz, co chodzi. Tak. Tak jak spójnie to teraz, co mówisz, to jest inspirujące, Tak, ale tak. czasami niektórzy potrzebują troszkę, żeby jeszcze, jak to się mówi, docisnąć, prawda? Dokładnie i właśnie teraz ja na Takie ten 2-3 dni. Tak, na A ty ten to zrobicie? weekend, Te na warsztaty? tych warsztatach. Że to robisz? Tak, no i znacie, ja chcę to od razu z ludźmi Tak. zrobić, żeby raz, że dyskutować na to, ale żeby po prostu wskazywać na te rzeczy, a jakie masz teraz podejście? A czy naprawdę masz takie podejście, że teraz dostaniesz na przykład idealne siły, żeby wytrzymać ten wykład AI Iskry, tak? Albo no, cokolwiek. Ale ja będę chciała to ćwiczyć. Zresztą ja to sama teraz zaczęłam ćwiczyć od kilku dni. Aha. Rewelacja. I to, kochani, to nie jest, że 15 minut co jakiś czas, tak jak my jesteśmy skłonni, wiecie, zrobimy medytację dla pokoju, 15 minut tam na przykład na tydzień. Okej, to też pomaga, Też, tylko to ale my zmysł mamy bardziej. żyć w tym przeświadczeniu, w tym oczekiwaniu, że Cały ja czas. mogę, cały czas, że ja to mogę. I wiecie, nie wiem kto to obliczył, ale wiecie, że standardowa osoba, wy oczywiście wszyscy, chwała wam za to, nie należycie do tych standardowych osób, ale wy wszyscy, ale standardowa osoba myśli o budowaniu nowego świata i nowej rzeczywistości przez całe swoje życie 20 minut. No to policzę. 20 minut przez na przykład 70 lat. Wyobraźcie sobie? Nie wiem, kto to policzył. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale 20 minut. I teraz No co chodzi robić? o to, że my musimy wejść w tą energetykę, że spodziewamy się synchronizacji za synchronizacją, dlatego że słuchajcie, ten wszechmogący tatuś, on po prostu, myślicie, że on się nie cieszy, jak my się cieszymy? Zobacz, jak ty się cieszyłeś, że ten kamień przez pomyłkę. Zobacz, jak wszyscy się cieszymy, jak nam się takie rzeczy udają, jak po prostu spotykamy osoby, których nie mieliśmy spotkać, jak na przykład udaje się nam coś, co już położyliśmy na to po prostu. Tak to się mówi. Tak, no, że po prostu, nie chcę tutaj, ale zobaczcie, jakie to jest, słuchajcie, ta radość, która z nas jest. Wy myślicie, że takie źródło, czy taka matryca, obojętnie, czy Bóg jest fizyczny, elektryczny, czy jakikolwiek, czy to nie daje takiego mu impulsu, wow, to ja jej dam jeszcze więcej. Ona chce 2 ziarnka piasku, to ja jej dam piaskownicę. Ona chce na przykład, nie wiem, szklanki wody, to ja jej dam po prostu źródło całe, które będzie bić non stop. To wiesz, tak sobie myślę może i tutaj jak najbardziej NTV daje tutaj miejsce, żebyśmy może taką audycję, już nieraz były takie ciekawe audycje, które uruchamialiśmy akcję, może byśmy uruchomili taką też równolegle do tego, co tu mówisz, taką Dobra. akcję po prostu, żeby ludzie opowiadali o tym, w jaki sposób zdarzyły im się po prostu te cuda. Super, oj Tak? tak. Dobra. Mamy jeden cykl audycyjny więcej. I nie, ale patrzę na to tak szczerze, to znaczy uważam, że to by po prostu dawało nam wszystkim otuchy. Patrz, jemu się udało, temu się udało, ten tak wyszło. Tak jak o tym kamieniu opowiadał, naprawdę to jest prawda z tym Ja bym kamieniem. nawet, może byśmy... Czy parę historii miałem ostatnio, oprócz tego No, ty miałeś więcej takich koordynatora, historii. tak, Ty tak. cały czas miałeś takie Tak, historie. zgubiłem się z Gdańsku, jakby samochód zapomniałem, gdzie zostawiłem, żeby 2 godziny go szukać, już musiałem się poddać i nagle po prostu już miałem jechać do taksówką gdzieś tam tego, tu nagle kolega mnie puka a co ja, że samochodu nie mogę znaleźć, no a ponieważ z Gdańszczaninem to w 15, żeby znalazł mi samochód, No dokładnie. sam mnie zaczepił na ulicy. Słuchaj. Więc ty masz, znaczy ja zawsze się pamiętasz, ja zawsze się śmieję z ciebie, że ty masz tą ochronę boską non-stop. A teraz sobie zdałam sprawę, że po prostu to jest, że ty troszeczkę, ponieważ ty masz szerszą też taką perspektywę, ty otwierasz się Tak, na to to, prawda. Że przyjdzie rozwiązanie. Że przyjdzie rozwiązanie. to Ty prawda. otwierasz się na to, zobacz, to ty masz ułatwione zadanie, Janusz. Ty naprawdę masz ułatwione zadanie, bo ty tylko musisz to rozszerzyć w czasie. Tak, muszę na się przykład więcej, przed snem tak, więcej, tak, albo tak, coś po tak, prostu tak. rozszerzyć w czasie to, że i tak przyjdzie rozwiązanie. I teraz, kochani, ja wam powiem tak.
To nie jest propozycja, to jest nasz obowiązek. I tu jestem chamska i straszna Brawo. i w ogóle jestem po prostu Helga, jak to ja czasami. Ja już się śmieję, że jestem Helga. No, ale to Jestem potrzebne, Helga. ty jesteś jak To ktoś jest Helga. nasz obowiązek, słuchajcie, żebyśmy się codziennie zaczęli budzić z tym uczuciem, że jesteśmy dziećmi Stwórcy i wtedy wydarzy się cud i dlatego jest w tym tytule, że nie ma żadnych wątpliwości, że cud się wydarzy. I teraz tak, od nas będzie zależeć, czy to będzie na naszym poziomie osobowym, dla nas, dla każdego z nas, czy na poziomie globalnym. Są historie ludzi, nawet podczas II wojny światowej, że były całe rodziny, które jakby nie zauważyły wojny. Które żyły cały czas swoim życiem tak jakby w szklanym tunelu, że ich nie dotknęło to. Czyli tak naprawdę to warto nad tym pracować i warto, im więcej osób będzie pracowało, tym lepiej. Też dla samego siebie, że po prostu będziemy mieć szklany tunel i nas to nie będzie dotyczyć i naszych bliskich, ale to, co mówi Hawkins, zbierzmy tą garstkę ludzi i ją wywindujmy siebie na ten poziom i po prostu resztę pociągniemy. Resztę po prostu pociągniemy za sobą. Każda osoba 750 000 ludzi pociągnie. No to ile? Ja kiedyś obliczałam, że dla Polski to jest ile? 40 osób. Milionów Polaków jest No, po całym 40 świecie. milionów, no to trzeba by- weź. Ile tam było tych osób? 750. Jedna osoba, No, tak nawet na 750 milion było, 000. to już łatwo policzyć. No, To na milion. To by ile? 4 tysiące chyba wychodzi, No, tak? to nie, 40 000. 40 osób? Nie, tysięcy. Ty, 4 nie. tysiące. No jak? No, dobra. Jak masz milion, a masz... Tak, 40 milionów, to a, a jedna osoba No to- milion. to Czyli rzeczywiście. słuchajcie, ja to obliczałam, 50 parę No osób rzeczywiście, to- na przestrzeni Polski by mogło ją podnieść, gdyby wzniosło się na ten poziom miłości. A to, co mówiłam na początku, ten bardzo duży skok, który Hawkins mówi, że bardzo dużo ludzi się zatrzymuje, od gromadzenia wiedzy i wiedzenia, że jesteśmy na przykład energią, miłością i w ogóle, do stania się tą miłością, to jest najtrudniejszy poziom, żeby wskoczyć z tych 400 na to A wiesz 500. dlaczego tak jest właśnie ciężko też skoczyć? Mhm. Ponieważ w momencie, bo ja widzę tę rzeczywistość, zawsze ona pracuje troszkę jakby w polaryzacji cały czas, więc im jesteś wyżej, na przykład dochodzisz do 499 i naprawdę masz wiedzę, Mhm. Tak. to jednocześnie masz ego. Tak, I tak, teraz tak, tak. jak to zrobić, żeby mieć dużą wiedzę, a żeby to ego po prostu było twoim sługą, a nie, bo ego rośnie wraz z tym, że masz Dokładnie. dużą wiedzę, też widzisz, że masz przewagę, widzisz, to jest wszystko prawda. I ego rośnie, tak? Jak to zrobić, to jest sztuka. Wiesz co, to jest sztuka raz, No. ale Stwórca przychodzi. Stwórca przychodzi z rozwiązaniami, bo dostaniesz takiego kopniaka, słuchaj, że twój umysł spadnie z piedestału. To ma się stać. Po prostu w pewnym momencie, nie wiem czy na pewno część z widzów miała już takie wydarzenie w życiu, że po prostu musieli praktycznie odrzucić to, co wiedzieli, bo po prostu przyniosło im to albo ślepy zaułek, albo jakieś takie dziwne wydarzenie. U mnie też się to zdarzyło. Po prostu musiałam zrzucić umysł z piedestału, bo on nie ma być Bogiem. To nie umysł ma być Bogiem, tylko my mamy nim kierować dla naszego rozwoju. I dlatego Hawkins mówił, że nawet wejście z negatywnych emocji na pozytywne to nie jest taki duży skok, jak z poziomu umysłu na stanie się miłością czy bezinteresowną miłością. Więc kochani, warto jest, pamiętacie, 60 osób na Polskę, jeżeli by to zrobiło, jeżeli by mocno do tego ćwiczenia się przygotowało, a nas ogląda tysiące, więc słuchajcie, no po prostu cud się wydarzy. Nie ma innej możliwości. Musimy tylko to ogarnąć jeszcze od strony takiego dociśnięcia, Ćwiczyć i jeszcze to, co mówisz, może zrobimy audycję, że będą dzwonić. Tak. Że będą dzwonić Nawet na żywo, albo na antenie. wcześniej nagrać, jak się ktoś zdecyduje. I po prostu, kochani, ćwiczmy to każdego dnia. Każdego dnia rozciągajmy ten czas, w którym czujemy, że tak, że jestem w świadomości teraz, że wszystko jest możliwe. Nawet nie zadufane moje ego, że to ja sobie stworzę, tylko że źródło mi to da, bo źródło tylko czeka. Jak tu jej ułatwić? Tylko niech ona uwierzy, że to jest możliwe. Bo my, tak naprawdę bardzo często jest to, że do nas się obfitość na przykład pcha, tylko my zamykamy wszędzie drzwi. Zamykamy drzwi, że nie chcemy i to są właśnie te drzwi typu, a jestem niegodny,
godna, nie zasługuję, a jestem za słaby, a jestem na przykład trochę lepszy powinien być, a na przykład Bóg nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Bardzo często Najważniejsze to jest powiedzenie, to się nie uda. To Tak, jest zawsze to się towarzyszy każdemu naszemu odważnemu planowi, więc jest myślenie, to się uda. Inni potrafią tak głęboko wierzyć w to, to po prostu robią. Oczywiście rzeczywistość dostarcza nam sytuacji, jak jakiś marzyciel po prostu wymyśli jakieś cuda na patyku, tam jest to płytkie, jest to oparte właśnie na ego, na jakimś takim myśleniu, no bo ja to potrafię, tam nie ma głębi i w tym momencie rzeczywiście to mu się nie udaje. Ktoś mówi, słuchaj, a to nie tak, to pieniądze, ludzie czasami idą tak po prostu, ale to jest droga duszy mało doświadczonej, to jest droga osoby, która dopiero wkracza na tą ścieżkę i nie ma w sobie tej pokory i po prostu nie przesza według mnie przez tą ścieżkę, że czasami coś może się nie udać, ponieważ przystępujesz do tego w niewłaściwy sposób. Dokładnie. I wydaje mi się, że my dochodzimy do takiego miejsca, kiedy przećwiczyliśmy w życiu już to wszystko, również to, że się nie udaje, bo taki było. I teraz w tej spirali, teraz tu jesteśmy w tym miejscu, gdzie tu Aja przyszła do nas do studia i nam to mówi, prawda? Mimo, że my to 1000 razy gdzieś tam w życiu może przerabiali. Ale tu jesteśmy w tym punkcie, no tak, to teraz nam się uda. Teraz głęboko w to wierzę. Ale tu podniosłeś jeszcze Ten jeden moment. fajny temat intencji. Kochani, my tego nie robimy tak naprawdę z tego, że udowodnić sobie. To nie ta intencja. Znaczy, z jednej strony naszą intencją to jest uniknięcie piekła tu na ziemi. To jest naszą intencją, więc dlatego nie mamy innej możliwości. I to jest kategoryczne. Nie mamy innej możliwości, tylko dokonać tego skoku. I teraz ta intencja, że robimy to dla siebie, robimy to dla całej ludzkości, dla swoich dzieci, bliskich i wszystkich, po prostu to będzie tylko wspierało. Ale intencja intencją, ćwiczyć, wydłużać czasami może to być kilka sekund w ciągu dnia, ale zacznijcie już to robić i naprawdę to można wyciągać, wydłużać ten czas, aż przyjdzie. I to jest tak naprawdę coś, co ta ciemna strona stosuje. Oni się budzą z i dlatego im wszystko wychodzi. Oni się budzą z takim przekonaniem. Pomyślcie sobie, jaką oni mieli i mają, po pierwsze, perspektywę czasową. Tak. Kiedy zaczęli ten plan, który teraz realizują. Pomyślcie sobie, ile musieli włożyć w to pracy, ile energii, ile intelektu. Tak, Zbierali pieniądze, przekupywali ludzi, zabijali ludzi, po prostu robili to systematycznie, ogłupiali. To jest tak gigantyczna praca, którą właśnie, ciemna praca, która podlega uniwersalnym prawom. Oni głęboko w to wierzyli. Tak. I nadal wierzą. No, dokładnie. I teraz patrzcie. I to jest problem. I teraz... Musimy my to zrobić tak samo, to znaczy ze strony światła. Tak. I teraz zobaczcie, dlaczego im się to udaje. Patrzcie, wszystkie filmy, hollywoodzkie, nie hollywoodzkie, wszystkie filmy praktycznie, może nie wszystkie, ale większość filmów, 80% filmów musi się skończyć happy endem. Tak, Wiecie dlaczego? Tak. Dlatego, że nasza dusza Dokładnie. by to odrzuciła, Tak jest, gdyby nie było happy endu, gdyby dobra siła nie zwyciężyła, by to odrzuciła. I teraz zobaczcie, jeżeli teraz nie mamy happy endu, im się to tak naprawdę cały czas upiecze. Znaczy nie znam, uda się, że cały czas się im udaje, to znaczy, że ta strategia, z którą oni się budzą, że ja mogę wszystko, dlatego, że za mną stoją siły, które mogą wszystko, to działa. I teraz nasze zastosować odwrotny wektor, że tak, za nami stoi siła, która, słuchajcie, oni tak naprawdę, idą w szranki z Bogiem. Oni po prostu, dla nich to jest po prostu walka z Bogiem, żeby udowodnić Bogu, bo tak zazdroszczą Bogu tej mocy, żeby udowodnić Bogu, wiesz co, my jesteśmy silniejsi od ciebie, my ci pokażemy, że my zrobimy to. I teraz my musimy tak jakby wrócić właśnie do tego, co nas wszystkie filozofie, religie namawiają. I to się często nazywa również współcześnie kreacją. Musimy wrócić do własnej kreacji. Do własnej kreacji. I uruchomić tą kreację na tak potężną skalę, żeby ona przykryła. To nawet nie będzie walka z nimi, bo to nie jest walka z to nimi. w ogóle nie będziemy się na nich skupiać. Słuchajcie, oni sami tworzymy własnej odpadną. rzeczywistości. Oni sami odpadną, dlatego że, patrzcie, siła dobra jest o wiele silniejsza. Jeżeli jedna osoba 750 000 ludzi równoważy, to jak kilka osób zacznie właśnie ten przeciwny wektor zastosuje, to już oni odpadną. Oni nie będą w stanie tu funkcjonować. I po prostu
Ja to tak mocno... Ale te 50-60 osób, wiesz jaka to jest po prostu trudność, żeby je znaleźć? Nie to, że nie ma świadomych ludzi. Przyjrzyjmy się tym naszym próbom. Mieliśmy Kalisz, tą próbę, czy próbę ustawienia. No przecież zaczęło się i przebiegło tak nawet jako tako. Znaczy było to idealnie, ale po prostu potem ego tej grupy i tych, którzy tam nie byli, po prostu tak się rozdeło, że to po prostu jedni zaatakowali drugich, prawda? Tak. I sam fakt, że to w tym środowisku duchowym możliwe są takie spory, takie wyciąganie jakichś tam wzajemnie sobie listów i tak dalej, to już świadczy o tym, że ciężko jest znaleźć 60 osób, 50 osób. My mówimy, patrz, mamy 1000, ja też raz mówię, nas jest 2 miliony, albo kilkaset tysięcy, bo ileś osób ogląda NTV, ale ilu ludzi jest zdolnych zrobić coś razem i nie mieć sobie zawiść do tego czy drugiego razem w tym spektaklu. Robić to rzeczywiście na poziomie bezinteresownej miłości i nie mieć tego, dlaczego on jest ważniejszy, a ja mniej ważny. Bo nas gubi tak naprawdę ocena i osąd. Tak. Ego nam cały czas szuka zagrożeń, bo on jest tak wiesz, i ocenia, i osądu. I ja wiem też, sama pracuję nad oceną i osądem, staram się i wiem, jaka to jest siła rażenia, że nawet stoisz w jakimś towarzystwie i nie masz myśli a propos tych osób, które są, kompletnie nie masz myśli i te osoby czują się z tobą swobodnie, bo one nie czują tego osądzania, które gdzieś tam na przykład jakieś strzały. Więc to akurat jest ważne i ja zdaję sobie sprawę, że znaleźć te 60 osób, które by przysiadło i wszystkie by po prostu zaczęło realizować tą perspektywę, że nowej ziemi, że Stwórca, że wszystko jest możliwe dla Stwórcy. I kochani, i dla nas to jest ułatwienie. Ciemne siły muszą mieć 750 000 osób, takich zmanipulowanych, które myślą tylko o ciemnych rzeczach, a my musimy mieć jedną, która się skoncentruje i po prostu osiągnie ten poziom. Więc i dlatego wszystkie masy, są po prostu ogłupione, żeby nigdy nie weszły na ten poziom i żeby mieliły rano, budzą się i kurczę, znowu ta rzeczywistość, znowu walka o przetrwanie, znowu gaz do góry, prąd do góry i po prostu wszystko. I to jest ich programowanie, tak, a my musimy się odprogramować. Nawet, kochani, jeżeli nas oglądacie, wszystkie osoby, które tylko mają tą przestrzeń i tą chęć, ja wiem, że wszyscy macie chęć, żeby to robić, po prostu tą perspektywę wyciągać. Najlepiej jest wieczorem zacząć i rano się budzić, bo to są takie momenty, wiecie, bo czasami ludzie są w tej codzienności, obracają cały dzień różne rzeczy, ale to rano się obudzić i pamiętać o tym i wieczorem i coraz dłużej po prostu, że to my mamy większą siłę rażenia i dlatego tylko te 60 osób by wystarczyło. Po prostu... A może jest nas dużo więcej, słuchajcie, którzy są zdolni do takiego wysiłku. I zobaczcie, jak to szybko I potrafimy właśnie przejść do tej procedury. Więc nie będziemy się zajmować ciemnymi siłami. My mamy się nimi nie zajmować. My mamy wiedzieć, że Stwórca jest po naszej stronie. I kryjemy własne te wszystkie co ja też mam, jedną z naklejek. Stwórca jest po naszej stronie. Tylko my zapomnieliśmy, że my mamy wszystkie Jego narzędzia w naszych rękach. Po prostu wszystkie Jego narzędzia. Jeżeli my tego nie zrobimy, bo na przykład nie umiemy stworzyć czegoś takiego jak roślina, to Stwórca umie. I po prostu my tylko musimy uwierzyć, że przecież On lubi, jak my się cieszymy. Fajnie, i oczekiwać od rana. Tak na koniec, fajnie, że powiedziałeś o tej roślinie. Koniec końców, jak nasiono padnie gdzie trzeba, to tam nie ma wątpliwości, że ma rosnąć, się rozwijać. Ona po prostu i realizuje swój program. Tak. I się nie pyta. Oczywiście musi być trochę warunków, słońce, woda i gleba i to wszystko. No. Dokładnie, ale tam nie ma wątpliwości. Nasiono, nie ma wątpliwości, nie ma. I właśnie na taki poziom, słuchajcie, pewności musimy naprawdę skoczyć. Niesamowite, słuchajcie, w swojej prostocie to jest genialne. Tak, to jest proste. Na taki poziom musimy wskoczyć, że czujemy się tym nasionem, albo na przykład tym kotem, albo coś, jak ja dzisiaj rano się zastanawiałam, jak ten kot na przykład rano się przyciąga i co on mówi? On się nie zastanawia nad tym, że są jakieś ciemne siły, które karmę ogarniają, czy nie ogarniają, czy za mało. Po prostu, ale to z tą rośliną, dobrze powiedziałeś, nie ma wątpliwości, że roślina wyrośnie. I tak samo my tutaj, wszyscy widzowie, co oglądacie, nie ma wątpliwości, że my osiągniemy ten poziom rozwoju, ten boskości. Nie ma wątpliwości, bo my już ten
ten krok podjęliśmy i Budda o tym mówił, że po prostu jak już poszedłeś w tym kierunku, nie ma odwrotu, to raz, a dwa, że i tak to osiągniesz. Więc jesteśmy dobrej myśli i pamiętajcie, nie ma żadnych wątpliwości, cud i tak Cud się wydarzy, on się już dzieje. Dziękuję bardzo Ai za to naprawdę niesamowite tutaj dzisiaj wejście o takiego No, dlatego tak ładnie się pobudzenie wystroiłam, tak, eleganckie, aż wieczorową mega sukienkę. szczególnie tak na ten dzień. Przypomnij też, gdzie szukamy po prostu kontaktu z Tobą, to znaczy w sieci, w internecie. Kontaktu ze mną. Pod tą audycją. A nie, to tam chyba Kamil nie wrzucił. Ale na Facebooku, słuchajcie, Aja Iskra, jak mnie znajdziecie, to pod tą audycją będzie link do warsztatów jeszcze, No właśnie, ale tam link do spotkać mojej się. książki, jeżeli Jeszcze ktoś książka, tylko... przypominasz, to nawet A tak, no, ale książka to książka. Tam jest o wszystkich poziomach tych różnych, no ale to, co ja wam dzisiaj mówię, to jest po prostu z kilku dni. To są zebrane jakieś tam, wiecie, te rzeczy, które przyszły od przestrzeni, od Boga, od jakkolwiek to nazwać, od kilku dni. I ja właśnie jestem tego pełna. Widać, że jesteś tak po prostu nasycona, ty musisz to... Od samego rana. Dobrze to zrobiłaś, to bardzo jest optymistyczne dla nas wszystkich. Ja też różne takie tematy, problemy, które miałem na ten tydzień i do końca już teraz dużo lżej na to patrzę, że mam swój kochany kościół, jak się Słuchaj, przejdę. Januszu, musisz oczekiwać sukcesu wszystkiego. Dlatego, że jeżeli ty tego nie zrobisz, to zrobi to Ojciec, który jest wszechmogący i On może porozwiązywać wszystkie problemy e-parlamentu. On może po prostu zrobić tak i już wszystko. Więc teraz każdą rzecz, którą od dzisiaj mamy zrobić, kochani, możecie oczekiwać, że to będzie po prostu... Będą dobre rezultaty, ponieważ Oj, włączamy tak. się w interakcję ze źródłem. I to po prostu działa razem z nami i my z nimi. O to w tym wszystkim chodziło. Pięknie dałeś też przykład z Jezusem. Bardzo pięknie dziękujemy. A i to szczególny, może przełomowy dzień naszego środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie, serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.